Witam serdecznie na kanale Sonubites Polska. Ja nazywam się Patryk Waleśko i w dniu dzisiejszym przeprowadzę Was przez najnowsze przynęty marki Sonubites na rok 2025, które już są dostępne w polskich sklepach wędkarskich. Spicum to najnowsza przynęta od Sonubites na rok 2025. Z angielskiego spike to nic innego jak ostrze, dlatego ta przynęta dedykowana jest do metod feedera, do łowienia na bagnet, jak również na igłę. Co wyróżnia nasze najnowsze przynęty Sonubites z serii Spicum? Spicum to przede wszystkim kształt. To powrót do korzeni, stworzenie waftersa w postaci 8 mm kulki. W naszej rodzinie Spicum posiadamy 10 modeli tematycznych. 3 modele techniczne w postaci Fluoro, Washout oraz Special i 7 rodzajów typowo zapachowych. W ofercie mamy Krill Squid, jest to wyprany róż, Marine Green, zielone przynęty, Power Scopex, typowo ogniste czerwone, Salted Caramel, to jest taki wyprany pomarańcz, Banoffee, jaskrawo żółte kulki, Chocolate Orange, typowo pomarańczowe, Pineapple Coconut, białe kulki i tak jak mówiłem 3 techniczne rodzaje w postaci Fluoro, czyli to jest jaskrawy róż, Washout, czyli kolor wyprany, różowy i przede wszystkim można powiedzieć, że coś specjalnego, czyli seria Special. I co wyróżnia tą serię Special? Że jest to kulka 3-kolorowa. Tutaj z serii Special mamy żółć, pomarańcz i róż w jednym. Co wyróżnia przede wszystkim przynęty Spicum od innych na rynku, jak również od naszej serii, czym się różni od naszej serii Bandum Wafters. Spicum to przede wszystkim kuleczka, a tak jak dobrze wiecie, bandumy to kształt dumbbellsa, tak? Jeżeli chodzi o naszą kulkę, jest ona neutralnie pływająca. I jak dobrze wiecie, w metod feeder coraz bardziej popularne łowienie jest na bagnety oraz na wkręty. To, co marka Sonubites miała na myśli, to przede wszystkim stworzenie czegoś innego, tak? W postaci kulki, czegoś, co będzie się wyróżniało, tak? W dzisiejszym metod federze macie przede wszystkim niezliczoną ilość dumbbellsów, niezliczoną ilość twisterów, jajeczek i tym podobnych przynęt, dlatego Sonubites tutaj wraca do tradycji i prezentuje swojego waftersa w postaci kulki. Na co musimy zwrócić uwagę, to przede wszystkim na to, że ta kulka jest niezwykle miękka i bez problemu jesteśmy w stanie ją nadziać na bagnet, jak również na wkręt. Zobaczcie, moi drodzy, to naprawdę nie wymaga trudności, żeby tą przynętę nadziać na nasz bagnet. Tak, po prostu nie musimy nawet tego nakłuwać, wystarczy, że po prostu delikatnie wbijemy i ta nasza przynęta tutaj zdecydowanie już siedzi. Tak wygląda nasz Spicum zamontowany na haczyku numer 14. Dobra, wracamy do naszych przynęt. Jeżeli chodzi o opakowanie, opakowanie jest dosyć spore. W jednej porcji, jeżeli chodzi o 9 przynęt, mamy 40 gramów kuleczek, jedynie seria Special o 5 gramów mniej. Jeżeli chodzi o tą rodzinę przynęt, to mamy rozbudowaną serię, aż 10 modeli, tak? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kolory. Oczywiście większość z nich wyróżnia się, ale gdybym ja miał zagrać z Wami w grę i wybrać 3 kolory, które według mnie byłyby najbardziej skuteczne nad wodą, to zdecydowanie postawiłbym na serię Special, czyli 3 kolor. Wziąłbym do swojego arsenału przynęty Fluoro, tak? Czyli przede wszystkim przynęty z intensywnym różem, jak również, żeby jeszcze zabezpieczyć swoje wędkowanie, wziąłbym niezwykle popularny kolor Banoffee, czyli żółty, jaskrawy kolor. Takie by były moje 3 typy. Oczywiście możecie ze mną pobawić się w tą grę i w komentarzach możecie wskazać, która według Was przynęta byłaby dla Was najlepszym rozwiązaniem. Na pewno ciekawą opcją jest ta Marine Green. Nie aż tak wielu producentów posiada w swojej ofercie zielone przynęty, a w tym momencie Spicum Wafters daje Wam taką możliwość zielonej przynęty. Jest to przynęta porównywalna, jeżeli chodzi o kolor z serii Bandum Wafter Marine Green. Oczywiście z tymi kulkami możecie robić wszystko, jeżeli chodzi o Wasze przygotowanie do metod feedera. Możecie nadziewać je na bagnet, możecie je nadziewać na wkręt, możecie je nawet montować w postaci dysków, tak jak tutaj mam prezentację do push stopa. Bawić się tymi kolorami, próbować i uskuteczniać
uskuteczniać przynęty. Myślę, że to jest niezwykła gratka, jeżeli chodzi o wędkarzy Method Feather, ponieważ marka Sonu Bites przede wszystkim zrobiła przynęty, które są niezwykle miękkie. Ja chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, że kiedyś w swojej ofercie Sonu Bites mieliśmy tego typu przynęty. Cała seria nazywała się Mixed Method Boyless i te przynęty Mixed Method Boyless były w postaci kulki. Były to kulki dwurodzajowe, pływające i zwykłe tonące, a w tym momencie to wszystko zostało uproszczone, przebudowane i stworzone w formie Waftersa do serii Spicum. I na koniec, moi drodzy, zrobimy jeszcze 2 testy z tymi kulkami. Pokażę Wam po raz pierwszy, jak kulka prezentuje się w wodzie przy nabiciu podajnika do wody. I teraz tak, biorę kulkę, wkładam do foremki, zasypuję to zanętą, nabijam podajnik i wrzucam do naszego akwarium. No i w tym akwarium właśnie w tym momencie możecie zwrócić uwagę, jak ta nasza przynęta świetnie się pozycjonuje z haczykiem o numerze 14. A teraz drugą opcję, którą chciałem Wam pokazać, to jest za pomocą tej kulki zrobienie dwukolora i przynęty na push stop w postaci dysku. Biorę jedną kulkę Spicum Wafters Banofi, jedną kulkę Spicum Fluoro, przyda mi się nożyk tapicerski, wyjmuję jedną i drugą kulkę, dzielę je na pół, przecinam. No i teraz biorę wiertło, przewiercam jedną i drugą kuleczkę, push stop nadziewam na igłę, no i przekładam, tworząc na push stopie imitację dysków. I tak to dosłownie prezentuje się w wodzie. Także moi drodzy, o najnowszych przynętach z serii Spicum od Sonu Bites mógłbym Wam jeszcze trochę opowiadać, ale niestety na horyzoncie robi się pogoda nieciekawa i być może za chwilę coś się wydarzy. Także nie będę przedłużał, a Wy koniecznie musicie je sprawdzić i dajcie nam znać, czy przynęty z serii Spicum sprawdziły się oraz oczywiście, które kolory najbardziej były popularne. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dobrego dnia.